W życiu słyszałem już o najróżniejszych dietach. Są takie, które nakazują eliminować różne składniki, są takie, w których trzeba trzymać wyznaczoną liczbę kalorii oraz takie, które są inspirowane popularnymi osobami oraz trendami. Ale w dzisiejszym materiale skupimy się na tych najbardziej szalonych. Przez kolejne 3 dni będę codziennie mierzyć się z inną dietą, aby na końcu odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Która z nich jest najbardziej szalona? Pierwszy dzień będzie przewidywał ekstremalnie niską liczbę kalorii. Jest to dieta Christiana Bale'a, przygotowującego się do roli w filmie Mechanik, dzięki której schudł ponad 30 kg. Drugi dzień to nieco mniej niż standardowe zapotrzebowanie kaloryczne, ale w postaci jedzenia z McDonald's. Jest to dieta Johna Cena, który na takim schemacie zrobił mega spektakularną metamorfozę. Ostatni trzeci dzień to jedzenie znacznie przewyższające zapotrzebowanie kaloryczne. I jest to dieta Roberta De Niro, przygotowującego się do filmu Wściekły Byk. Musiał w krótkim okresie przytyć ponad 30 kg. Mamy 3 totalnie różne od siebie szalone diety i zobaczymy, która okaże się mieć najgorszy wpływ na samopoczucie. Dzień pierwszy rozpoczynam od bardzo nietypowej diety, ponieważ jest to dieta Christiana Bale'a, aktora, który przygotowywał się do roli, do której utracił bardzo dużo kilogramów, a sama ta dieta, jeżeli chodzi o pożywienie, składa się z tuńczyka oraz jabłka. Czyli mamy produkt białkowy, mamy produkt węglowodanowy, ale to nie wszystko, co będę spożywał tego dnia, ponieważ są dozwolone kawy oraz herbaty, czyli napoje, które de facto nie przewodzą kalorii, ponieważ one są bez dodatku cukru oraz bez dodatku żadnych składników, to są tylko i wyłącznie napoje, a jedyne kalorie, jakie w dzisiejszym dniu mam, to właśnie są te produkty. 110 kalorii mamy w samym jabłku, a puszka tuńczyka to jest około 107 kalorii, czyli 217 kalorii plus minus i mamy tutaj 26 gramów białka, około też 26 gramów węglowodanów i poniżej 2 gramów tłuszczy, czyli naprawdę kalorii jest bardzo, bardzo mało. Ta dieta naprawdę jest wręcz głodząca i stanowczo Cię ostrzegam, że jeżeli kiedykolwiek wpadnie Ci taki pomysł do głowy, żeby odtworzyć to zrezygnuj, ponieważ taka dieta, gdzie jemy bardzo małą ilość kalorii i trzymamy to, jest po prostu niezdrowa, bezsensowna i na dłuższą metę szkodliwa. Chciałem już zjeść to jabłko, ale jednak się powstrzymam, bo najpierw zrobimy sobie kawę. Czyli mamy filiżankę czarnej kawy. Wydaje mi się, że to dzisiaj będzie moja tajna broń, żeby zahamować głód, ponieważ kawa ma takie właściwości, że pita w odpowiedniej ilości potrafi zniwelować ten głód na bardzo, bardzo długo. Ale w dzisiejszym dniu to będzie mega przeginka. Przez te 3 dni kolejnych diet postanowiłem rzucić sobie wyzwanie aktywnościowe. Będę utrzymywał codziennie tą samą liczbę kroków, 10 000 kroków na dzień. Będę utrzymywał ten sam trening codziennie. Nie będzie on jakiś mega wykańczający, tylko po prostu sprawdzający, jak na danej diecie jestem w stanie go wykonać. Ponieważ dzisiaj mamy skrajnie niską ilość kalorii, jutro będzie standardowa ilość kalorii, ale w dziwnym jedzeniu, a ostatni dzień będzie obejmował przeróżne jedzenie i naprawdę potężną liczbę kalorii. Jabłko, czyli połowa mojego posiłku. O kurde, akurat trafiłem takie zbite. Nie dość, że mało kalorii, to jeszcze pod wiatr. Nie było dokładnych informacji na temat tego, czy on to od razu spożywał, czy dzielił sobie to na posiłki, ale według mnie najlepsza metoda przy tak małej liczbie kalorii jest po prostu taka, że jem to na raz i robię tak zwany IF, czyli intermittent fasting, czyli po prostu robię sobie okno żywieniowe. No to jakbym podzielił na posiłki, wydaje mi się, że to byłoby totalnie już bez sensu. Całe ciemne jabłko. Ja pierdzielę. Co mam zrobić? Zjem. Jabłko odhaczone. Zerujemy kawkę. Bęk. No jeszcze tuńczyk. Kurczę. Tuńczyk to jest taka ryba, która nie smakuje za dobrze sama. Ona jest spoko w sałatce, ona jest spoko jako dodatek, ale taka sama w sobie, no to właśnie jest wyzwanie. To jest naprawdę szalona dieta. Nie dość, że mało, to jeszcze niesmacznie i dziwne produkty. Na szczęście, czekaj. Na szczęście wody mogę mieć dzisiaj pod dostatkiem. Zostały mi jeszcze tylko kawa i herbaty. Niezły dzień. Na razie oceniając poziom energetyczny jest całkiem spoko, ale tylko i wyłącznie dlatego, że to są pierwsze godziny tego dnia, a za chwilę pora zrobić pierwsze kroki, ponieważ 10 000 samo się nie nabije. Więc powoli się zbieraj, ziomek, bo będziemy wychodzić na spacer. Słyszysz? Będziemy chodzić. Gotowy? Jestem już po spacerku, pierwsze kroki nabite. Aktualnie na liczniku mam około 3000 kroków. No i powiem Ci, że po tej aktywności czuję, że mój poziom energetyczny spada w dół. Bardzo bym chciał teraz coś zjeść, ale niestety nie przewiduję tego dzisiejsze menu. Jeżeli chodzi o trening, to stwierdziłem, że jeszcze chwilę poczekam, żeby faktycznie zrobić go w momencie, kiedy będzie gdzieś połowa dnia. I taką sztywną porę przyjmę sobie na każdy dzień tego wyzwania. A tymczasem pora przyjąć suplementację. Bierzemy sobie kreatynę, bo pamiętaj, 5 gramów kreatyny codziennie. Przy takich dietach suplementacja to typowa podstawa, ponieważ nie wypełniasz wartości spożywienia, no to musisz użyć suplementów. Omega 3, Vitapack,
B-kompleks oraz ADEK. No i szklanka wody, żeby to wszystko popić. Spróbuję to zrobić na raz. Raz, 2, 3, 4. Tutaj 2 tabletki. I kreatyna. Taka miarka. A jeżeli ty planujesz robić jakieś zakupy na sklepie KFD, pamiętaj wbić kod IIFM, ponieważ on ci daje rabacik przy zamówieniu. Zbliżają się święta, więc jest to idealna okazja, żeby sprawić komuś fajne prezenciki, a na KFD masz naprawdę mnóstwo wyboru. Ceny przez cały rok są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne, a wpisując kod IIFM dostajesz dodatkowy rabacik. Więc wbijaj na sklep KFD, rób zakupy i pamiętaj koniecznie z kodem IIFM. Pora na herbatkę, mała przerwa w pracy. Patrz, wiesz, że taka czarna herbatka. Powiem ci, że te kawy i herbatki w dzisiejszym dniu robią mega robotę, ponieważ jest ogromna pustka na brzuchu, ale chociaż ciepełko oraz jakaś zawartość, taka sztuczna zawartość dla umysłu bardziej wjeżdża. A ja sobie właśnie dla was składam tutaj shorta, mamy Reese's Big Cup. Oj, ile bym dał, żeby teraz sobie takiego Reese'sika zjeść, ale tylko sobie poskładam go. Cup 8. Masło orzechowe Reese's 9. Oj, zjadłem sobie masło orzechowe Reese's i dałbym też 9. Kończę więc swój napar i pora zrobić ten trening, ponieważ wiem, że później będzie tylko gorzej. I tak jest źle już, bo samopoczucie jest mega zamulone. To chyba nawet po mnie widać, że taki jestem jakby zamknięte oczka, śpiący gościu, a kroków 6000 na ten moment. Więc trzeba się rozruszać, bo jeszcze 4 koła, żeby wyrobić dzienny limit. Jeżeli chodzi o aktywność, którą będę wykonywał na przestrzeni 3 dni, będzie się ona składać z 5 serii przysiadów, 5 serii podciągania, 5 serii dipów, 5 serii pompek oraz 5 serii wznosów nóg. Czyli chcę aktywować całe ciało, ale w takim stopniu, żeby nie przepracowywać się na kolejny dzień. Żeby mieć po prostu miarodajne odzwierciedlenie każdego dnia. Zaczynam od szybkiej rozgrzewki, zrobię to na gruszce, ponieważ to jest taka aktywność dodatkowa. Jeszcze Patty namawia mnie na basen, żebym każdego dnia robił basen. Nie wiem, czy basen już nie będzie po prostu nadmierną ilością aktywności. Who knows? Who knows? Może dodamy też i basen. Możemy zrobić sobie tak, że to jest minimalna liczba aktywności, którą muszę wykonać, a wszystko, co będę w stanie zrobić dodatkowo, to będziemy mieli odzwierciedlenie. Czy ta dieta sprzyja aktywności, czy wręcz przeciwnie. Czuję się słabiej niż standardowo, jednak 200 kalorii, ponad 200 kalorii to nie jest optymalna dawka kalorii dla osoby, która chce aktywnie utrzymywać wyższe tempo. Mało energii, ale przynajmniej kroków trochę narobiliśmy. 19:18. 8300. No, trzeba na basen chyba iść. A to tylko 1700. No. 1700 do limitu, a mamy ponad 4 godziny do północy. Kończymy trening, no i pójdziemy na ten basen. Okej. 20:26, 8950 kroków, czyli tylko 1000 kroków trzeba zrobić, żeby zaliczyć ten dzień. Przez Wojtka poszliśmy na ten basen. Dobra, nie będę w ogóle komentował. Czyli teraz basen musi być utrzymywany przez kolejne 2 dni jeszcze. Przez Wojtka. Dzięki, Wojtek. Okulary zapomniałem. ...33 minutki, 193 kalorii, a łącznie 253, średnie tętno 117, no to spoko. Nie zaliczyło kroków, więc wydaje mi się, że trzeba będzie jeszcze się przejść, ale aktywność na basenie mi się wydaje, że zdecydowanie zaliczyła te 500 kroków. Powiem Ci, że energetycznie jest masakra. Chcę po prostu, żeby ten dzień się skończył. Chcę po prostu do domu. Chcę się napić mojej herbaty, bo tylko to mogę jeszcze. Godzina 23:36. Na budziku mamy 13,5 tysiąca kroków. Widzisz to? 13,5 koła kroków. 10 km zostało zrobione dzisiaj. Powiem Ci, że jakbym z siebie dał 100%, to na pewno bym tej aktywności jeszcze mógł więcej zrobić. Na ten moment czuję taki ból głowy tutaj. Jestem bardzo głodny i bardzo się cieszę, że ten dzień się już kończy. I szczerze mówiąc, czekam z niecierpliwością na jutrzejszy dzień. Mam nadzieję, że zasnę bez problemu, ponieważ głodnym chodzić spać to jest trochę ryzykowne. A tymczasem kubeczek, zielona herbatka ratuje mnie przed tym wszystkim i jutro
fajny dzień, ale nie najlepszy ze wszystkich, ponieważ najlepszy będzie ten ostatni. Drugi dzień najbardziej szalonych diet i właśnie jesteśmy w drodze do McDonalda. Jest trochę wyścig z czasem, ponieważ mamy 10 minut do oferty śniadaniowej, a pokazuje nam 8 minut do McDonalda, więc jest na styk. Jeżeli nie będzie kolejek, to nam się uda, jeżeli będą kolejki, to będzie lipa. I lecimy sobie z dniem diety amerykańskiego nauczyciela Johna Cisne, który chciał udowodnić, że licząc kalorie, będąc w deficycie kalorycznym, trenując i ruszając się, jesteś w stanie schudnąć. I zrobił taki eksperyment przez 90 dni, gdzie jadł tylko i wyłącznie McDonalda, był na deficycie kalorycznym oraz miał sporo aktywności. I chciała się swoim uczniom i nie tylko udowodnić, że robiąc właśnie tak, jesteś w stanie schudnąć, bo po prostu najważniejsze są makrosy. Jego pierwszym posiłkiem są McMuffiny z oferty śniadaniowej, więc tutaj może być ciężko. Powiem ci szczerze, zaspaliśmy, szczególnie ja. Po wczorajszym dniu mega byłem wycieńczony i czułem się po prostu mega głodny i ciężko było mi zasnąć. I tak jak sobie ustawiłem budzik na 9, żeby na pewno zdążyć na tą ofertę śniadaniową, no to zaspałem. Ale jest sobota, jest chill, a 6 minut do celu. Jest za 5:11 i wydaje mi się, że w weekendy do 11 jest oferta śniadaniowa, że jest przedłużona. Mam nadzieję, że się nie mylę. On tam miał 2 McMuffiny, owsiankę McDonaldową, kawę na chudym mleku, ale my jesteśmy w Polsce i nie mamy takich owsianek, więc trzeba będzie to zmodyfikować. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham Zambryna. Jeszcze jest oferta śniadaniowa, tak? Tak. Dobra, to poprosiłbym jednego McMuffina z jajkiem, McMuffina z twarożkiem i poprosiłbym kawę. A czy można na przykład wybrać jakieś chude mleko, żeby było? Jakieś chude mleko. Jedynie mamy zwykłe mleko, mleko bez laktozy albo napój owsiany. Dobra, to może być zwykłe. To już tam nie kombinuję. Mamy pierwszy posiłeczek. McMuffin z jajkiem, McMuffin z twarożkiem, średnia kawa z mlekiem. 613 kalorii to ma, czaisz? Prawie 30 gramów tłuszczu, 27 gramów białka i około 57 gramów węglowodanów. Czaiłem się na drwala kurkowego, ale on dopiero wjeżdża od chyba 27 listopada, więc jeszcze nie będziemy mieli drwala kurkowego, ale drwala sobie się zjem. No, wjechał drwal z powrotem, są te nowe lody Bałty, to sobie później wjadę. Aż po prostu mam odwrotny efekt. Tak jak przedtem byłem tak głodny, że mi się chciało, kurde, cokolwiek zjeść, to teraz zasnąłem, wstałem i jestem po prostu zamolony, mało energii, ale nie jestem głodny, więc to jest dziwne. Pęknięta była, ale spoko. Mamy jajko i ser. To mi się wydaje, że jakby dodali jeszcze jakieś warzywka, to byłaby spoko pozycja taka śniadaniowa. Zajebioza. Tylko brakuje czegoś, no. Sałata, pomidor, ogórek świeży. To byłaby petarda. Nawet nie wiesz, jak teraz przyjemnie się czuję. Ty tego nie rozumiesz. Jem sobie co chcę. Szybko poszło. I wjeżdżamy sobie w drugą pozycję z twarożkiem. I ona według mnie już jest o wiele lepiej skomponowana, ponieważ mamy rukolę, mamy rzodkiewkę, jest ten serek twarożkowy. On trochę pachnie jak almette. Jest kozak. Powoli trzeba się brać za nabijanie aktywności, ponieważ 10 000 kroków samo się nie nabije. W jednej kanapce jest więcej kalorii niż było wczoraj przez cały dzień. Czuję się pięknie. I kawka. Taka gorąca, ale się poparzyłem. Się wjeżdża. Aktualnie na budziku jakieś 3000 kroków, 2923 dokładnie. Kupiłem sobie nowe gacie do pływania, więc będą dzisiaj testowane, bo basen również musi być grany. No i powiem ci, że tak mnie rozpędził ten pierwszy posiłek, że mamy godzinę zaraz 13 i stwierdziłem, że to jest idealna pora na obiad, więc lecimy do Maka na drwala i lody. I wiesz, że dobiję już prawie 2 koła kalorii tym? Nice. Czyli zostanie mi jakieś 600-700 kalorii do końca dnia. No ale w porównaniu z tym, co było wczoraj, to jest pikuś. No i to jest kontencik, o który walczyłem. Cały dzień tylko maka. To mi przypomina te odcinki z początku kanału, gdzie było cały dzień tylko maka, cały dzień tylko pizzę i też na makrosach też to się obliczało. Powrót starego kontentu. Czuję pewną nostalgię dzisiaj. Czy jesteście fanem drwala? Napiszcie w komentarzach. Dla mnie ten drwal to jest trochę taka kanapka przereklamowana, że wchodzi co sezon i wiadomo, że wtedy jak masz coś sezonowo, to smakuje, to wiesz, chcesz tego bardziej. Czy to jest coś specjalnego? Masz mięso, masz, nie no dobra, zjemy. Bałty, lody. Ja 1400 kalorii w 2 rzeczach. W ogóle chcę wam coś powiedzieć, patrzcie to. Kupując w zestawie tego drwala na Paragonie jest 17,70, a normalnie on kosztuje 24,90 chyba ten drwal, nie? To tylko tak dobrze wygląda na Paragonie, bo oni w zestawie liczą kolę za 9,20. Pół litra coli masz za 9,20. To chyba nie jest normalna cena. 9 zł frytki, 9,20 napój i 17,70 kanapka. To tylko tak ładnie wygląda w zestawie. A nie ma bałwanków czerwonych. No właśnie, bałwanków Ale nie ma. skam. No skam, nie ma bałwanków. Chyba, że w środku będą gdzieś. Jest jakiś Jest. Dzwonek.
Wyglądają tak, czyli są okej, ale tak kurde nie tak jak na reklamie. Mocno orzechowy. Ale kokos też czuć. Ten kokos to jest tylko w tych kostkach. No bo to jest tylko bałty. Jak ugryziesz bałty, to masz kokos. Jak nie No. ugryziesz, to nie. Skam. No trochę skam. 4/7. Ale w sumie czego się spodziewać po McFlarach z dodatkiem bałty? Nie ma to jak zjeść lody zimą. To jest kozak. Patrz, kolka 0, więc mieścimy się w limicie kalorycznym. Napoje 0 jak najbardziej wskazane w dzisiejszym dniu. Ale tylko z maka. Zamawiałam zakręcone frytki, a tu prosto. Wracamy tam. Muszę porozmawiać z menadżerem. Ja nie takie frytki zamawiałam. Tylko jedna. Co jest? 2? Mordy! Nie Dwie? za to płaciłam. Drwal zwykły. Mam wrażenie, że z roku na rok coraz ten kotlet jest bardziej cienki. Właśnie trzymam w ręce prawie 1000 kalorii. 5 razy tyle, ile jadłem wczoraj. Przez cały dzień. W jednym gryzie będzie więcej kalorii niż tam było przez cały dzień, czaisz? No i co, standardzik. Mamy bułkę z bekonem, z serem. Mamy w środku prażoną cebulkę, ten sos, sałata, mięso, grillowany serek w panierce. No i 2 plastry bekonu. Chciałam zakręcone. No powiem ci, że drwal jest przyjemny, przyjemnie się go je. Ten ser, który się ciągnie, no naprawdę smakuje wyśmienicie, ale chyba to dlatego, że jestem tak wygodniały. Wydaje mi się, że jakby tutaj zrezygnować z sosów, to odeszłoby sporo kalorii. Mógłbyś założyć tą czapkę jeszcze niżej? Git? Git. Dobra. I trzeba nabić jakieś kroczki, bo brakuje jeszcze 7 koła do limitu. I trening. O, zrobimy trening i kroki. Właśnie skończyłem robotę na kompie, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. No i pora zająć się treningiem. Na ten moment mamy 9500, jeżeli chodzi o kroki, czyli prawie dyszka. I powiem ci, że zrobiona bezproblemowo. Kurde, mam tłuste palce. Tu stoję, mam tłuste palce, jest tłusta kamera, czaisz to? Mega ciężko się czuję i nie wiem, który dzień był lepszy. Czuć głód, czy czuć po prostu dyskomfort, jeżeli chodzi o trawienie. Muszę sobie wspomóc, biorę sobie gastro. Taka moja tajna broń, jeżeli chodzi o odcinki i o właśnie jedzenie tłustych rzeczy, które się ciężko trawi. Kapsułeczka gastro. I zaraz powinno być lepiej. A tymczasem w moim świątecznym sweterku rozgrzewam się, 5 serii wszystkiego, a później basen. A później ostatni posiłek McDonaldowy. Ała! Nie po plecach! Pokażę wam coś, co go nauczyłem. Uwaga! Ręce już modry. Na treningu siłowym aż tak dużo tych kroków się nie robi, ale troszeczkę to wjeżdża. Jeszcze mi zostało dipy, brzuch i dokończyć pompki. Dobra, to co? Pora na basen. 11,234. minut, trzeba kończyć, żeby było tyle samo. Jesteśmy po basenie, zaraz sobie podliczymy ile tych kroków, aktywności i tak dalej. Starczy mi jeszcze kalorii na 3 hamburgery. Patrzę teraz sobie podsumowanie, to mieliśmy podobny czas aktywności, ale dzisiaj jest więcej spalonych kalorii na basenie, więc można prosto wywnioskować, że jednak energia dostarczona, to kalorii również się paliło przyjemnie i więcej. A wydaje mi się, że tej podobnej intensywności robiłem to wszystko, a jednak spaliłem więcej. Mamy 22:23, 12 000 kroków nabite, a jeszcze wieczorny spacer z Pankejkusiem, więc jeszcze będzie więcej. Pierwsza sztuka. To smakuje jak zwycięstwo. W 3 hamburgerach mamy 38 gramów białka, 25 fatu, 87 węgli, czyli około 740 kalorii. Jest to drugi pod względem wielkości kalorii z tych 3 posiłków. Największy oczywiście był drwal z lodami, czyli mamy prawie 2700 kalorii, więc myślę, że idealnie zakończę sobie ten dzień. Jestem w deficycie i jestem na maku. Kolejny spacerek, no i kroczki dalej nabijane. Dzień kończę tak, że jest 15 000 kroków. No i powiem ci, że łatwo wjeżdżają te kroczki. Zobaczymy jak będzie jutro. Idę spać, a jutro bardzo przyjemny dzień. No to mamy trzeci dzień wyzwanka. To według mnie jest najciekawszy, tak jak ci mówiłem, najtrudniejszy dzień z wszystkich, ponieważ tak jak w pierwszym dniu mieliśmy odchudzanie aktora do roli, no to w tym przypadku mamy tutaj tycie aktora do roli. Jest to Robert De Niro w filmie Wściekłe pięści byka i on grał tam zawodowego boksera. Musiał przedstawiać idealną formę, bardzo dobrze wyglądającą sylwetkę, ale reżyser wymyślił sobie jedną scenę w tym filmie, przedstawienie jego postaci po całej karierze, gdzie już ta sylwetka
klatka jego jest dużo gorsza. No i słuchaj to, musiał przytyć około 30 kg w okresie 4 miesięcy i to było dla niego mega wyzwanie i to były chyba jeszcze te czasy kina, gdzie nie mieli tak dobrze rozwiniętej charakteryzacji. No i po prostu musiał to zrobić z własnym ciałem. Co zrobić? Przytyć i je troszeczkę zniszczyć. No i dzisiaj przyszedł do mnie gość, jest Wojtek. Siemano. Tak jak ze mną pływałeś i tak dalej, no to teraz trzeba pojeść. Teraz najlepszy element tego dnia, czyli jedzenie. Według wywiadu, który zobaczyłem w internecie, Robert De Niro trzymał się takich zasad, że jadł to, co uwielbia, to, co lubi. Jeżeli otrzymywał do mózgu impuls, że jest najedzony, on to ignorował i dalej coś jadł. Czyli zasady na ten dzień są następujące. Jemy posiłek i później po nim jemy kolejny produkt. Obliczyliśmy wstępnie, że będzie około 7000 kalorii. Już się przygotowaliśmy, co będziemy jeść i co będziemy później znowu jeść. Sprawdzamy sobie wagę i zobaczymy, jak to się na nas przełoży. Tu mamy wagę. Odpalamy ją. Musimy później pamiętać, żeby ty byłeś w koszulce, ja jestem też w koszulce. Zobacz, Mike Tyson, bokser, czyli film z bokserem, jest bokser. Czyń honory, pierwszy. 8-8 będzie. Zobaczymy, ile waga? Co jest? 90. Przekłamuje. Chyba jadłeś już dzisiaj coś. Twoja waga przekłamuje. Dobra. Jest 88. No to mamy 9 dych. Zobacz tutaj, jaki lekki gościu. 82,8. 82,8. Waga średnia. Jest takie utrudnienie, że mamy dzisiaj niedzielę bez handlu, więc mamy ograniczoną liczbę miejscówek i sklepów, żeby zrobić zakupy. Ale spokojnie, damy radę i będzie grubo. Oglądaj do końca. Na liczniku jest 4722 kroki. Fajnie było na spacerze? To mamy tutaj masę na naleśniki, tego jest naprawdę sporo, 1,5 kg masy. No i patrz, przygotowaliśmy taką idealną maszynę do robienia naleśników i będziemy starać się robić wszystko tak jak na tych tiktokowych filmikach, gdzie wiesz, oni rozprowadzali takim patyczkiem tą całą masę i będziemy jeść je z nutellą. Napisz teraz w komentarzu, jakbyś miał taki dzień, że możesz jeść cokolwiek co chcesz, to co by to było? Napisz teraz w komentarzu i jestem ciekaw, co najchętniej by zjadł. Ja dzisiaj się czuję, jakbym obchodził urodziny. Po prostu piękny dzień. No, ja tak samo. Żeby się nam nie przywarł. Masa na środek i teraz rozprowadzamy. Za mało chyba masy. Dobra, patyczkiem. To jest spoko, nie? Że możesz sobie rozprowadzać i wiesz, no. Tyle ile chcesz, żeby nie za dużo, nie za mało. Sprawdzamy pod spodem. Idealnie. Ja pierdzielę, zobacz to jak na TikToczku. Dobra, to mamy ile? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Czyli w sumie wyszło 6 naleśników, więcej niż zakładaliśmy, po 3. Zjemy i tak. No i mamy nutelkę. Trzeba ją otworzyć. Po 50 gramów nutelki do każdego naleśnika. Tak jest. W sumie nie wiem po co ja obliczam te kalorie tutaj, że jak i tak będziemy jeść, ale chodzi o to, żeby proporcjonalnie było. Nie, kurde, źle. Źle, bo oni najpierw na pół. A to my będziemy mieć po swojemu. Oni robili tak, że naleśnika na pół, rozsmarowywali tutaj I składali to było jeszcze. na 3, nie? Że było Tak. raz, 2 i 3. O, no i klasa, jakbym to robił. Jakbym już to robił. Wygląda. I zobacz, tutaj piękny. To akurat po 3 będą. Ja pierdzielę, ale to będzie wygląda. klasa. No, to będzie klasa. I znowu cyk i cyk. Nie, no jest pięknie. Moje ego mówi, że ten posiłek to będzie tak. Ja tak samo. Ja już czekam na deser. Podsumujmy sobie ten posiłeczek, ile to jest kalorycznie. To wychodzi 1500 kalorii. 1500 kalorii w tym posiłku. Dla potwierdzenia, patrz, nutelka poszła. Mogę ci jednego zademonstrować, jak wygląda w środku. Nutelka tutaj i nutelka tutaj. No to co? Zaczynamy. O kurde. Smak nutelli. Kiedy ja jadłem ostatnio, nie pamiętam. Ej, to jest kozak ci powiem, no. A to dopiero początek. Nutelka, klej. Może tak się je? A zatyka, no. Muszę trochę wolniej. A za szybko jem, to mnie zakleja. O, tu ile nutelli teraz. Ten posiłek ma 7 razy więcej niż cały pierwszy dzień. Nie, pierwszy dzień to była przesada. To w jednym naleśniku jest podwójny dzień Christiana Bale'a. Cześć, no. Ale dobre są, No. no. Czekoladka z naleśnika. Tu na górze trochę mniej jest, ale ten na dole, No. tej nutelli jest tyle. Próbowaliśmy tak równomiernie ją rozprowadzić, ale to po prostu ciężko. Ale kleją. Kleją. Trochę się popije i już jest gitara. Trzeba popić. O kurde, ci powiem, że Nie no, przestań. Nie mów, że się nadły. ta nutella jak kumuluje się, to tak robi ci taką gulę. Trzeba popić. A będę zalany jutro. No, po jednym dniu popę. Po 7000? No, Jak trzeba, to trzeba. Nic nie zrobić. pod content. Powiem ci, że tak jak pierwszy naleśnik wchodził ze smakiem, to ten trzeci już tak No, słodko zobaczymy. jest. Oj, oj.
Dobra, przepite. 10 koła lekko. No, bez problemu, mówię ci. Takim jedzeniem? Zobaczymy na końcu dnia dzisiaj. Dobijcie tutaj 10 000 polubień, to będzie znak, żebyśmy spróbowali 10 000 kalorii challenge. Moim zdaniem easy. Tak? Dobra. Jak easy, to easy. Teraz najlepsza część, najwięcej nutelli. Tempo 2 razy wolniejsze niż ty w jedzeniu. No nie, ale to wiesz, to nie chodzi o tempo, tylko żeby wiesz, zjeść, więc zobaczymy na końcu dnia, czy będzie też tak easy. I pamiętaj, że wiesz, po posiłku pora na deser, po każdym. Mam nadzieję. Twój, mój, czyli będziemy mieli po tym 2 koła już. Uzupełniamy takie przeciętne zapotrzebowanie kaloryczne na cały dzień już, no. 10 czy 20 sekund do mikrofali, a Podgrzewamy. to już tutaj. A on się nie rozciapcie? No na 10 sekund. Jak? Elegancko. Na razie easy. Z czym ty mnie chciałeś zaskoczyć, człowieku? Ja się rozkręcam dopiero. Ptasie mleczko. Oho, już czekam na to. Na chipsy jak czekam jeszcze. Miękki, co jest? Mówię ci, one są teraz idealne. Ja sobie zawsze na przykład bułki mleczne albo na przykład zwykłą bułkę podgrzewam, one są takie mięciutkie. Jaki koneser tutaj. Ej, Widzisz. to jest zajebiste, zobacz to. W środku czekoladka rozpuszczona. Czy był kiedyś taki piłkarz, który mega przytył? Znaczy po karierze większość tyje. Tak? No to karierę kończ Dobra. i lecisz content. Fryzura na Nazario. O, i będziesz jadł. Chłopie. Potem 130 po boisku strzelać. Konkret. Ich nie jadłem jeszcze. 300 fatu to mam na tydzień. No to widzisz, a tu masz w dzień. Czekaj, ja też muszę sobie narzucić. Dawaj. Karmel jeszcze. No karmel, bo to są właśnie czekoladowo, karmelowo. Ile dałeś łyżek? 2 takie. Kanapeczka. Tak liczę, nie? No gicior. Oj ty, tak żeby smakowało, pamiętaj, nie? Oczywiście. Zdrówko. I dokończamy 2 koła. I powiedz mi, co dla ciebie smaczniejsze było? Właśnie ta nutelka z naleśnikami, czy to? Nutelka, no i naleśniki były lepsze. No chyba też, no. To jest spoko, ale Ale mało słodkie trochę, nie? mało słodkie, no. Ale nie czuję, jakbym 2 koła zjadł. O kurczę. Jestem ogólnie tak zamulony, że masakra. Powiem ci, że tak dawno mnie słodkie nie zamuliło. Jak ty tam się czujesz? Ja dobrze, czekam na jedzenie. Miejsce w brzuchu jest, ale taki zamół jaki odczuwam. Nie wiem właśnie, czy bardziej senny byłem tego pierwszego dnia, czy teraz, bo jest to mega porównywalne. I duża liczba kalorii, i mała liczba kalorii. Aktualnie na mnie nie sprzyja za dobrze. Zmieniamy repertuar na włoską pizzę. Taki zamół jaki mam, oceniam, że to jest największy zamół z tych wszystkich 3 dni. I tak jak obstawiłem, że te kalorie dadzą mi energii, no bo dopiero ile? 2000 ponad kalorii na liczniku, a mnie tak zamuliło. Wydaje mi się, że to jest ta dawka cukru albo kumulacja tych 2 dni. Że tamte diety były dziwne i teraz mnie po prostu dopadło. Być może, bo ja się czuję jak git. A nie mówię, ale ktoś tu przychodzi na łatwiznę, na ostatni dzień, na najprzyjemniejszy. Wczoraj miałem 1600 kalorii. I to jest nasze danie główne, ale potem jedziemy z chipsami. Maxy chili lime to są hot chicken wings. Ta siemeczka jest tylko takie. Śmietankowe. No to trzymaj, raz. No jedno wystarczy. No nie no, 2 muszą być. No jak 2? No bo my... Po całym? No po całym, nie? No to mówisz, że easy. No easy, ale No co? chcę jutro jakoś wyglądać. No to jak? Mówiłeś całym. No ja zjem całe, ale miało być po hopie. początek. Taki kawałeczek pizzy. Jeżeli jesteś głodny, to przepraszam. A jeżeli jesz, Niestety. to napisz komentarz smacznego, jeżeli dotrwałeś do tego momentu. To przypnę ci serce. Dobra. Włoska kuchnia ma taki plus, że właśnie to są typowo moje smaki. Fajnie słona jest. Lubię taką, no. Ta szynka dobrze taka doprawiona. Pizzka, najlepszy fast food. Mogłaby istnieć tylko pizza i byłbym mega zadowolony. Ale tak samo. Raz z nutellą, raz taka. Raz na słodko, raz tak właśnie. Jakbym miał dużą liczbę kalorii jeść, to chyba jestem zwolennikiem, żeby na słono. Bo ogólnie słodkie mam tak, że jak przekroczę właśnie jakiś tam pułap tych kalorii, to mnie zamula tak, że po prostu już nie mógłbym jeść. A fast foody, typu właśnie pizza, typu burger i tak dalej, więcej w życiu tego przerobiłem i łatwiej mi to idzie. To nie, to mi łatwiej słodkie wchodzi. Tak? No. Okej, no to ptasie mleczko dzisiaj będziesz miał do oporu. Głodny piesek. A następny challenge 10 koła. Jak wbijecie łapy. A? Sosiwo by się do tych przydało. Ketchup, A czosnek masz? truskawka. Dwie paczuszki. Ty miałeś które te, nie? Lepsze te. A? No. Ale te też są.
Dobra, rozpoczynamy trening, musimy się spieszyć, ponieważ patrz, godzina jest 19:41, powiem ci, że jest zamułka, jest dzisiaj najbardziej luźny i rozciągły dzień ze wszystkich. Te kalorie mam wrażenie, że tak sprawiają, że jestem taki wyluzowany, wychillowany, bym sobie zasnął, odpoczął, ale trening trzeba zrobić. Zaczynamy właśnie podciąganie, podciąganie, kurde, widzisz, od tego przejedzenia też mi się miesza w głowie. Manchester zremisował, tak jak ci mówiłem. Nie mówmy o tym, dobra, bo nie chcę sobie jeszcze humoru dodatkowo psuć. Cały trening, tak jak ci mówiłem, 5 serii wszystkiego, przysiady, dipy, podciąganie i tak dalej. Lecimy z tym. Mike Tyson, patrz. Nie. Ale jakieś lotki zepsute, co jest? No Zepsute ręce. Patrz to, zobacz to jest lotka twoim zdaniem? No, Powinny być 3. to patrz. Dobra, no ale to tak, to wiesz. No chłopie, podciąganie. Co robię? Jak twoje wrażenie podczas ćwiczeń? Ociążały strasznie jestem. Nie mam takiej świeżości, jak normalnie jakbym miał. Tu robiąc każde ćwiczenie, bardzo czuję, że odbija mi się. Za dużo jedzenia, za krótka przerwa między jedzeniem a aktywnością. Ale powiem ci, że jak trenuję, to się czuję dużo gorzej, jakbym w ogóle nie jadł. Takie ociężały, nie mam w ogóle mocy. I zrobiłem parę ćwiczeń i kondycyjnie czuję się strasznie słabo. Skojarzysz to, że mi zawsze po jedzeniu w dużej ilości wychodzą rumieńce. I mam w kit. Dobra, jesteśmy na basen. Jesteśmy na basen, idziemy pływać. Odpalamy pływanko. Gotów? Gruby, ale gotów. 48 minut, 311 kalorii, 398 razem i tętno 118. Większa epa była, ale odbija się pizzą w kit. 10 000 kroków, godzina 22:20. Jak się czujesz? Zmęczony, ale jedzeniowe jest okej. Jeszcze dam radę. Kolejne danie ja w ogóle dzisiaj gubię słowa. Sorry jak tak robię, ale po prostu od kalorii. Dzisiaj jest zamuł, straszny. Kolejne danie włoskiej kuchni. Mamy makaron z kurczakiem, serem gorgonzola, szpinakiem. Aż mi wrócił apetycik. Lubisz dania makaronowe? Jak najbardziej. Najlepsze jak dla mnie są. No, chyba dla mnie też, no. Fajnie słone. Jest kurczaczek. W końcu element takiego zdrowego żarcia. Więc w tej diecie nie tylko ładujemy po prostu, wiesz, typowy fast food albo po prostu kalorie, tylko takie posiłki Ten chyba najzdrowszy jest. obiadowe też, no tak, no. Wydaje mi się, że ten posiłek jest najbardziej zbilansowany, bo masz węgle, białko, no i fat. Myślałem, że będzie trochę łatwiej teraz z ptasim beczkiem, a będzie wyzwanie. Za późno zaczęliśmy. Z czym ty mnie chciałeś zaskoczyć, człowieku? Ale zobacz co to jest, łaciate, śmietankowe. Ten dzień był najcięższy, jeżeli chodzi o spontaniczną aktywność. Mam nabite 10 000 kroków, do tej pory najmniejsza liczba kroków jaką miałem spośród tych 3 dni. Powiem ci, że jeżeli już się wzięliśmy za ten trening i poszliśmy na przykład na ten basen, to spoko, już się pływało, ale żeby się wziąć tak, żeby spontanicznie coś porobić na spacer z psem, czy tam w ogóle inne aktywności, to było ciężko. No w ogóle połowę tych kroków zrobiliśmy przed jedzeniem jeszcze. No właśnie, no tak. Na pewno najmniej szaloną dietą według mnie była McDonaldowa. Chętnie robiłem aktywność i to jedzenie było według mnie fajnie wjeżdżające. Kalorii pomimo, że byłem w deficycie, to czułem, że jest odpowiednio. Wydaje mi się, że najbardziej szaloną dietą jednak jest Wpychanie w siebie. wpychanie w siebie, no. Pachnie, Zobacz jak to dobrze. pachnie. Pierdki dwukolorowe. Dobre no. Ale właśnie nie wiem, czy jestem team Milka, alpejskie mleczko, czy jednak oryginał ptasie mleczko. Czekolada Milky chyba jest jednak taka bardziej mleczna, taka przyjazna. A te z tym karmelem w środku są dużo bardziej słodkie niż to. No, ale to się jest spoko, nie? Za spoko. Jedno alpejskie mleczko ma 94 kalorie. O kurde. To jest dzień Christiana Bale'a. To jest przesada, dobra. Spoko To się. jest 30 minut biegania. To jest godzina. No to co? Dokończamy nasze mleczka. Co tu się ociągasz? Tutaj mówię, że to jest łatwy challenge. Ale nie chcę mówić, kto jeszcze ma chipsy do zjedzenia. Tu jeszcze mam. Reszteczkę. Dobra. Jem. Resztka jest? Dobra, Jest. no niech będzie. Dojem, spokojnie, chłopie. I trzeba sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie tego odcinka. Kto więcej przytył dzisiejszego dnia? Właśnie. Więc idziemy się zważyć. Żeby było fair. Dobra, zaliczone. 000. Co? Nie, no to w złym miejscu jest postawione. 10. Jak? Czy wcześniej wiesz? 90,1. Jeszcze raz, dawaj. Dawaj, co jest ty? Ja mam taką przemianę materii, czy co? Jak chłop nie przytył nic.
Pół kilo... Nie, 0,6 przytyłem. 0,6, jak to jest Co możliwe? jest grane? Co jest? Gościu prawie nie przytył. Co? 85. To ty... 85. 2,5 no. Ej, to basen może. Może, albo taką przemianę mam. Ja Ja robię content teraz! 700 gramów gość przytył po 7000? No i tak może żyć.